Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj jest jak w saunie, dosłownie. Idzie oszaleć. Mam nadzieję, że damy radę, ale myślę, że damy radę. Bo co zrobić? Takie lato, trzeba wytrzymać. Zapraszam Was na przegląd półek w sklepach używanych w Niemczech. Zapraszam. Do powieszenia na ścianie. Co to jest? Japoński talerz. Tak jest napisane, 11 euro. O takie coś. To już to było. Kiedyś wzięli z powrotem i znowu wystawili za 9,50. A hatit. Można na ścianę powiesić, jest nawet wycisk. Tu mam jeszcze u góry świeczniki takie, o. Ten za euro 50. Głośno jest dzisiaj. Taki za euro 50. I tu mamy jeszcze taką fajną, jak to nazwać, miseczkę na nóżce. 7 euro. Jest to fink posrebrzana, ładna. Tu jeszcze u góry jest taki rzeźbiony Chińczyk, prawdopodobnie 12,50. Tu u góry takie fajne pojemniczki do soli, do cukru. Na pewno bardzo trwałe. Handarbeit, czyli niemieckie. A tu u góry mamy taki ładny wazon. Myślę, że to jest Delft. Można bez niego lampę zrobić, nie? 25 euro tu pod tą, czekajcie, tu pod tą zieloną naszywką można na pewno znaleźć sygnaturę. Tu mam bardzo ciekawy obraz. Anne Rimpel 2004 i nazywa się ten obraz Der Traum vom Fliegen, czyli sen o lataniu. Bardzo ładny jest taki. On się składa z wyklejanek. Czyli te wszystkie rzeczy, które są na tym obrazku, to są po prostu wyklejone z jakichś części. Może gazet, takich kolorowych. 42 euro. Czasem nie jest łatwo nagrywać. Dzisiaj pani na przykład nuci cały czas. Ogląda wszystkie rzeczy i nuci na cały głos. Co zrobić, jak nic nie można zrobić? Tu może nie będzie jej tak słychać. Tu mamy taki szkic. Bardzo ładny zresztą. Fajnie by na ścianie wyglądał. Zakurzony tutaj strasznie u góry. 25 euro. I tu jeszcze mamy taką akwarelę. Za 44, też bardzo ładna. I tu mamy dwa takie po 22 euro sztuka. Jest to ogród Oxford. New College from the Garden Oxford, czyli Anglia. Raczej. A tutaj University College. Pewnie też Oxford. Być może 22 euro. Bardzo ładne ramki. I w ogóle bardzo ładnie to jest wykonane.
Tu mamy takie bulionówki. I jest to Huchenreuta, 2,50 sztuka. Ja już chyba nadmieniałam, że ceny troszeczkę poszły w górę. No tak, idą w górę od czasu do czasu. I teraz znowu poszły w górę. Tu też mamy Huchenreuta za 10 euro, taki różowy wazonik. Można by sądzić, że to Czechy, ale nie Czechy. Jednak. O, tu mamy taki kryształowy za 11. No, myślę, że te ceny bardzo poszły w górę. Ten wazonik już miałam w ręce. Nie jest to uranowe, ale ładna zieleń. A tu mamy taki, on by pasował, myślę, do łazienki. Na jakąś półeczkę. Taka karawka za 3,50. Ładna. I tu jeszcze mamy taką. Ta jest niestety uszkodzona. 2,50. Bardzo ładny kolor. To na pewno to jest kryształ. Niestety tutaj już niewiele widać. I uszkodzona jest tu. Tu jest uszczerbiona. 2,50. Ale wiecie co? Na półeczce może jak najbardziej stać na ozdobę. Jeszcze, prawda? Tak myślę. Tu takie, wiecie, wszystko i nic. Tak bym to nazwało. Wszystko i nic. 4,50 taki wazonik z mosiądzu. Euro 50 taki świecznik, już taki mam. Już taki mam. To chyba tykwa, nie? Chyba tak. Przywieziona może gdzieś z Turcji albo z Tunezji. Całkiem możliwe. Co tu jeszcze jest ciekawego? Dzieje się tu dzisiaj dużo, bo dużo ludzi. 3,50 Rastal, już pewnie znacie. Taka do zapiekania, bardzo dobra cena. Tu mamy coś ładnego, a mianowicie Huchenreuta, taki zestaw. Zobaczcie, na 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10. Ale jakie te talerze są głębokie, wielkie, ogromne, naprawdę. Huchenreuta stary. Euro 50 głębokie, euro te płaskie, płytkie i 50 centów te, no takie nie do końca moje, ze względu na kolor. One są takie, można powiedzieć, żółtawe, chociaż w ekranie tego nie widać. W ekranie one wyglądają na takie beżowe, ale na żywo są takie żółtawe bardzo. 2,50 sosierka, ale bardzo fajny zestaw. Jak komuś odpowiada farba, to naprawdę jest fajny zestaw do wzięcia. Co tu jeszcze jest? Na dole tak widzę, że na dole mamy sorał, ale zjechany na amen. Zobaczcie, jak bardzo zjechany. Nie trafia się, powiem szczerze. Był umyty w zmywarce, zobaczcie. I to jest sorał Astoria. Całe to złocenia naokoło są wytarte. Talerz jest 2, 4, 6, 7, ale ja go nie wezmę, bo ja mam taki sam w bardzo dobrym stanie, więc nie będę się rzucać na to, bo jaka tu jest w ogóle cena? Euro 50. No ten jeszcze jako taki, chociaż też nie do końca. No, jest to głośno dzisiaj, ale może nie słychać tego tak mocno. Euro 50 na jajeczka. No, bo takie. Tu jakie ładne, malutkie talerzyki.
Co to jest? Pozaklejane. Nie widać. Tu jeszcze u góry mamy dzbanki takie, o. Ten jest śmieszny. To jest taki a la Disney chyba. I tu jeszcze na dole waza, jakieś miski. Patrzę, co tu jeszcze ewentualnie. Pewnie mnie nakrzyczacie za ten sorał, ale no wydaje mi się, że bez sensu go brać. Tutaj mamy, co to jest? Pirkenhammer, też bardzo zniszczony na rancie. Tu widzę bulionówki. Euro sztuka. Co to jest? Tylko made in England. Wycisk. Raz, dwa, trzy, cztery, 6 sztuk. Tu mamy jeszcze ładne filiżanki. O, takie za euro 50. Huchenreuta. Taki zestaw duo. Tu wentylatory chodzą. Dzisiaj jest ogromnie ciepło. Tu jeszcze mamy takie. Też za euro. I takie z kogucikiem. Też za euro, to fajne. Pół godziny nagrywałam i nic nie nagrałam. Oj, gamoń ze mnie. Rusałka. Kojarzy się z napisem rusałka. Ale jest to GDR, czyli Enerdówek były. Więc raczej nie rusałka. Rusalka. Może jakaś firma się tak nazywała. 4 euro za 4 sztuki. Zobaczcie, są 4. Takie barszczówki. To też jest GDR, ale kojarzy mi się z Pruszkowym bardzo. I ze Szrekiem, pamiętacie? Pokazywałam wam ostatnio, takie zielone kupowałam. I też tak wyglądały podobnie. Tylko zielone. Co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze taki pojemnik na cukier, na sól i na mąkę. Każdy kosztuje 4 euro. Takiego anioła tu jeszcze mamy. Ale ma uszkodzone to chyba było dłuższe, wydaje mi się. 9 euro sztuka. Tu mamy talerze Delft. Po 5 euro sztuka. Tam mamy lalkę za 8 euro. I tu ja już to nagrywałam, więc tak mniej więcej pamiętam ceny. Obrazek taki wyszywany z bardzo ładną ramą. O taki. Nie będę go wyciągać, sprawdzać ceny. Świeczka też jest fajna. Za 2 euro. O, taka na święta na przykład. Do użycia. I tu ten zestaw to jest Echt Kobalt, czyli kobaltowy. Filiżanki nie mają cen, a dzbanek kosztuje 3 euro. I tutaj mamy jeszcze taki 17 części. Podejrzewam, że to na dole też są w zestawie. Co tu jeszcze jest? O, takie fajne. Za 2 euro z takimi, nie wiem czy to czosnek czy cebula, ale fajne. A tutaj co mamy w tej wnęce? O, tu mamy jakiś dzbanek. Zobaczmy ten dzbanek. Co to jest? Schilding. Schilding i kosztuje 1 euro. Czasem można trafić na fajne ceny. Czasem coś przecenią. Albo czasem coś po prostu dadzą taką cenę, żeby chcieć tu wrócić, myślę. Coś w tym sensie. Dobra, wychodzę z tej wnęki. Trochę sztucznych kwiatów widzę. Czasami się trafiają fajne, ale w większości trafiają się niefajne. Ostatnio kupowałam, nie wiem czy pamiętacie, w sumie to nie wiem czy wam pokazywałam. Były takie sztuczne wiązanka z magnolii i to było bardzo ładnie zrobione.
Może wam na koniec filmu pokażę. Po prostu wygląda jak prawdziwa. I wtedy to warto kupić, nie? Ale nie zawsze. Bo na przykład, zobaczcie na to, jak to wygląda. No to takie byle co już, nie? Albo to. Też niespecjalne. Albo to. No już takie wymęczone. Czasem, życiem, nie? Co tu jeszcze mamy? Coś, co mnie zawoła. Tu mam na dole taki talerz ciekawy. On kosztuje 2,50. To jest Winterling, jak nowy. To była to w dobrym stanie. Tu jeszcze takie lampki są, każda inny kolor. 50 centów sztuka. O, może ich było więcej. Kto wie. Dzisiaj już trafiłam na żarską porcelanę, więc podejrzewam, że drugi raz takiego szczęścia nie będę mieć. Chociaż takie w sumie szczęście w nieszczęściu. No, może inaczej. Żadne szczęście, skoro nie kupiłam. 3 euro sztuka. Ładne te talerze. Schumann to był. O, tu fajna donica. Za 4. Ale porządna. Nawet 2 takie są. Dzisiaj jest tak ciepło i duszno, że jest otwarte na przestrzał. Żeby trochę wyciągu było, bo się nie da wytrzymać. Wiecie, niby nie jest tak strasznie gorąco, tylko tak jakby było się w saunie. Nie ma czym oddychać kompletnie. Zestaw do mleczka i do cukru. Taki miniaturowy, można powiedzieć. Z miesiącu chyba, nie? 12 euro. Właśnie mnie zaczepiła pani i powiedziała, że mnie ogląda. Turczynka. Wyobraźcie sobie. I ogląda mnie w telewizji. Ona mówi, znaczy w telewizji na YouTubie. I mówię, czy ogląda mnie po polsku, czy coś rozumie, nie? A ona mówi, nie, jest obojętny język. Ona sobie po prostu patrzy na wszystko. Bardzo miła była zresztą. Co tu jeszcze mamy? O, tu mamy ładną zawieszkę. Malachit. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj. O, tu. Malachit ze srebrem. 19 euro. Tu niżej. Ale co tam pisze? Nie jestem w stanie odczytać. Też jakaś zawieszka. Tu jakiś kogucik. A tu u góry tu też mam jakąś starą ikonę. Znaczy nie wiem, czy starą. Na deseczce. Bezcenna. Ale ładna. Popękana też. Troszkę popękana. Matrioszka za 10 euro. Tutaj mamy ładne kieliszki, lampki w zasadzie to wina po 9 euro. Każda ma inny kolor. Ładne. 9 euro, myślę, że fajna cena. Co mnie zawoła? Co to jest? O Jezu, nie. A nie, to jest Seycharzer, tak się nazywa. Ta manufaktura za 5 euro taka.
Mini kawka, mokka, do mokki trochę duża. Luminark. A tu na dole chyba nic nie ma nowego. To już wam pokazywałam tą figurkę. Ona nie jest sygnowana. Takich starych samochodów. Nie wiem, czy je dobrze widać, bo są przez szyby pokazywane. 2 euro sztuka. Fajne. Niektórzy takie zbierają, nie? Tu zobaczcie, jaki zestaw. To chyba Aida, nie? Aida, no zresztą jest napisane. Tu jakiś inny, z Berlina. A tu są już takie inne statki. Katamarany, czy jakoś tak? Ja się nie znam w sumie, jak one się nazywają, to nie mam pojęcia. Tu jeszcze jeden się schował. Goethe. A fajny ten Aida, bardzo znany zresztą. Piękny obraz. Ile kosztuje, nie wiem, zaraz sobie go zobaczymy. Ale ciężki, kurczę. Nie spodziewałam się takiej nie ceny, tylko ciężkości, ale rama jest ciężka. 85 euro niestety. Ale tak jak powiedziałam, wszystko drożeje i ceny też są wyższe ostatnio. No to i w Polsce będzie drożej też. Chyba nawet taka sama rama. Podejrzewam, że cena jest również podobna. Figurka Apulum. Marka Apulum, 12 euro. Jest coś fajnego. O, zobaczcie, jaki tu jest talerz. Ostatnia wieczerza. O, taki. 14 euro. Jakaś specjalna edycja. 39 000 egzemplarzy. Ale co to jest za marka? Bradex. O właśnie, Bradex. 1995 rok. Tu na dole, tu coś mamy fajnego z tyłu. Takie talerze robił Karl Tilsch. Mam coś. Wiedziałam. PS chyba. Całkiem wygląda jak CT, czyli Karl Tilsch. Ale taki jakiś trochę rozmazany. Muszę go pod większą lupę wziąć. Ale całkiem podobny. Ale ten też jest bardzo ładny, zobaczcie. Talerz taki. Ceramikę prawdopodobnie. Za 4 euro. Witam Was serdecznie na kanale W.Kije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie Pchle Targi w Niemczech i często coś kupujemy bardzo ciekawego, czasem bardziej ciekawego. Zależy, co nam się trafi, jakie perełki. Dzisiaj byliśmy na sklepach używanych, więc trochę inna rzecz, ale bywamy tu i tu jak najbardziej i czasem kupujemy fajne rzeczy. Dzisiaj też mi się coś trafiło. Ciekawa jestem, co obstawialiście, co myśleliście, że kupię. Już Wam pokazuję, co kupiłam. Było dzisiaj bardzo kolorowo, myślę.
tak kolorowe, że i statki były, i obrazy. Obrazów wyjątkowo było dużo. Co tam jeszcze było? No, te obrazy były i wyszywane, i malowane, także naprawdę duży wybór był. Statki też bardzo ciekawe, szczególnie ten Aida, nie? On taki był bardzo kolorowy. Także zobaczmy, co kupiłam dzisiaj, moi drodzy. Myślę, że byliście zapewne pewni, że to wezmę, no bo jak mogłam nie wziąć, myślałam w ogóle, że wezmę 6 sztuk, bo było 6 sztuk, ale niestety okazało się przy kasie, że te 2 sztuki inne były uszkodzone i miały takie, wiecie, obdrapanie tutaj na wierzchu. Są to tak zwane bulionówki Made in England, czyli Anglia z takim wyciskiem tutaj z tyłu. Troszkę chyba go widać, o tak, nie ma tutaj jako takiej sygnatury. Myślę, że to była jakaś manufaktura biedniejsza trochę, dlatego nie ma sygnatury, ale jest za to wycisk. Czyli mam 4 sztuki, moi drodzy. I następną rzeczą jest ciekawostka, taka ciekawostka, którą byłam prawie pewna, że jest to Karl Tilsch. Zresztą jak się na niego spojrzę, o właśnie tak z daleka, to myślę, że nie jeden by się dał nabrać. Ja również prawie się dałam nabrać, ale tak byłam nie do końca pewna. Mówię, te litery na dole jednak no, nie wskazują na CT, tylko wskazują na coś innego. A mianowicie, pozwólcie, że sobie kuknę, chyba nie wiem, czy znacie takie słowo, ale to jest zapewne od niemieckiego. Jest to talerz, moi drodzy, z fabryki Józef Schachtel w Zofiówce. Jest to dzisiejszy Czarny Bór pod Wałbrzychem, więc też Wałbrzych jakby. Więc gdzieś tam obok pewnie była fabryka też Karla Tilscha, dlatego one pewnie coś od siebie zgapiały, jak to już nieraz było w tamtych czasach i w tych również jest tak, że się ten wygląd i czasem jakiś wygląd, również sygnatury zgapia z innej manufaktury. I tu właśnie też tak było. Tu mamy JS, więc Józef Schachtel. Lata 1880 do 1990, do 1900 i zobaczmy go sobie z przodu. On jest w takim stanie, że jestem w szoku, ale ktoś, kto miewał Karla Tilscha i kto na przykład zbiera, to bardzo dobrze wie, że właśnie Karl Tilsch też dawał takie winogrona, ażury tutaj po bokach i naprawdę można się pomylić, jakby się go tak wzięło do ręki i nie patrzyło dokładnie na sygnaturę, to myślę, że się bardzo można pomylić, co to jest. Także nie tylko ja, myślę, że ktoś mógłby się bardzo zdziwić. Ale jest to summa summarum rarytas, bo bardzo stary. Również śląska porcelana, więc cieszymy się, cieszymy się. Moi drodzy, 6 euro kosztowało, więc bardzo niewiele, a te bulionówki kosztowały euro za sztukę, więc też super cena. Czasem się trafiają fajne w cenie, ale czasem trafiają się dużo drożej. Zależy od sklepu, zależy od dnia. Ja myślę, że oni też, tak jak już mówiłam to w filmie, że oni od czasu do czasu w takich sklepach rzucają taki, wiecie, taki towar troszeczkę bardziej tańszy niż zwykle, ze względu na to, żeby ludzie wracali, żeby ludzie kupili sobie raz jakąś super fajną rzecz, jakąś perełkę za grosze i mieli nadzieję, że właśnie następnym razem znowu to kupią, albo nie następnym razem, albo którymś kolejnym, nie? To jest taka, myślę, zachęta. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko, a dzisiaj było naprawdę, myślę, bardzo dużo pięknych rzeczy i kolorowych i na pewno coś byście sobie wybrali. Ja Was zapraszam na kolejny odcinek za parę dni, a na dzisiaj się z Wami żegnam i życzę miłego wieczoru, miłego dnia, zależy kiedy to oglądacie i do zobaczenia. Pa!